Yay! And we are live. And okay, background fixed. Hello, hello. What's up, guys? So, how is your day and week is going? For me, I'm afraid that it's everyday Monday kind of the week. Um, So hello, hello, and today we will make a display box. I don't think I will manage to embellish it as well, but for sure I will um, show you. I think I showed that one time, a long time ago. The cool technique with the stenciling. Okay, let me let me switch full polish for a second. Witam Was bardzo serdecznie, więc dzisiaj chciałam Wam pokazać jedną z moich ulubionych technik pracy z maskami i obkładania baz. Już mam bazę sklejoną, to jest Shadow Box ze Snippatu i mam rozprowadzoną pastę na papierze z maski drewnianej. Witam bardzo serdecznie Agatę, cześć Ewa, nie widziałam Cię wieki i cześć Beata, Betty, hello, hello, hello Terry, hi Nicole, hello Moika, hi Rachel, hello Benny, so nice to see you. I hope your hand is better. Hi Karen. Okay, cześć Ania. Okay. Oh, your hand is not better. It's in braces now. Oh, so hi and big virtual hug for you. I hope it will get better soon. Cześć Agata. Okay, so what I have here. Here I have a shadow box base, and I cut off the notches that you use to put the top part. It's supposed to be like the panel. 1 second, I have one here. Okay. So here I have one panel that is completely done. So it's supposed to be a thicker panel. They look super cool on the wall. But this week, last week, I took a class again with Leanne and I made mushrooms, and I have a lot of them. I also have Eric's mushrooms. Some of them are left, and I thought they will look cool displayed inside. So I want to have something going on in the box. Mushrooms will be the main element that will go here. Okay, the tape was securing the box. Basically, the technique is quite simple. You have your base. I have mine here. And with Snippet stencil and Pentad modeling paste, I prepared those backgrounds with the wood grain. And I used a chipboard, thin regular cardstock and thicker cardstock for different thickness. I want to cut it for the boards, so I will let me do that. Do I have my cutting mat here? No, of course I don't. Okay, so we will have to go with scissors. No worries. While I'm cutting it, I will also explain everything in Polish. I have no idea where my cutting board went, so I will use very disgusting mat that Eric didn't clean after his last artwork. Sorry for that. Słuchajcie, więc tak. Mam na dzisiaj przygotowany panel ze Snippatu. To są takie trójwymiarowe kanwasy. Nie pokazywałam przed chwilą. To powinno być takie pełne pudełko. One super wyglądają na ścianie albo na półce do wyeksponowania pracy. Ja po prostu swój skleiłam nie naklejając wieczka. Odcięłam dodatkowe ząbki, które powinny być właśnie do klejenia drugiej części, żeby
zamknąć moje pudełko. W ostatnią niedzielę razem z moim dzieckiem wzięłam udział w warsztatach grzybkowych i mamy teraz całkiem sporo grzybków. Dzisiaj Eryk zrobił już jedną pracę ze swoimi grzybkami, jeszcze mu kilka zostało i wyszły nam bardzo fajne. Mam też trochę małych, drobnych elementów z zieleniną po moim zaczarowanym warsztacie na Patreonie i pomyślałam, że fajnie będzie zrobić taki ekspozytor na nasze prace. To, co sobie teraz tnę, to są papiery. Mam różnej grubości papier i cienką tekturę, na których sobie rozłożyłam wzór z maski snippertowej, drewienkowej i użyłam pasty modelującej z pentartu, żeby właśnie mieć taki trójwymiarowy wzór. Wydaje mi się, że bardzo fajnie będzie to wyglądać właśnie jako baza takiego pudełka, ponieważ to są naturalne elementy, więc będą bardzo fajnie podkreślać to, co chcę umieścić w pudełku. Być może, ale nie jestem pewna, dojdą też lampeczki. To zobaczymy, ile będziemy mieli czasu, bo wygląda na to, że bardzo Wam się podoba format godzinowych spotkań. Ja jeszcze chciałam tylko przypomnieć, że tutaj czasem warto jest obejrzeć live'y, nawet jeżeli temat Was nie interesuje, bo można załapać jakieś fajne tipy. Jednym z nich jest, że właśnie przy sklejaniu baz z MDF bardzo ważne jest to, żeby estetycznie je skleić, żeby usunąć wszystkie glutki, zwłaszcza przy tych, które mają ruchome części, ponieważ jeżeli sobie zostawicie takie sklejone grudy kleju, to nie do końca, zwłaszcza ruchoma baza, na pewno nie będzie działać, ponieważ jak pamiętacie z książkowego live'a, musiałam ściągnąć farbę, którą sobie tak dość grubo i szalenie nałożyłam, dlatego że szuflada nie chciała mi się wysuwać, właśnie dlatego, że przegięłam z ilością produktów. Przy dzisiejszym projekcie nie są istotne te gluty z kleju, ale warto mieć to na uwadze. Okay, so I'm cutting all my pieces to the different to the boards, and I'm making them even-ish, so definitely not perfectly even. I just don't want them to be too wide because the goal is to add a few of them at least to each wall, because I want to put them inside and on the walls, inside and out, so I need quite a few of them, and I decided to go with different materials to mimic like an old box made from salvaged, maybe wooden planks. Okay, I think it will be enough. Okay, yeah, I can remove this one. I will look at all the comments in a second. Let me just hide the background really quickly. Okay. Słuchajcie, zaraz sobie spojrzę na komentarze, tylko sobie tu przygotuję moje deseczki i chcę je wkleić na pełną długość, tylko wiecie co, najpierw sobie, można to zrobić linijką, ale linijki i ich użytkowanie są skomplikowane, więc po prostu to będzie moja
długość, na którą muszę sobie te deski podocinać i chciałabym tak, żeby były w miarę równo, nierówno, więc może by się przydał jakiś karton, który byłby bazą, który bym sobie nakleiła. Bo fajnie by było go mieć też pod ręką. Sklejać je. Potrzebuję po prostu coś, na czym będę sobie je układać. Taki nie za gruby karton. Okay. And I will need a piece of cardstock just to have something to put my, oh, I can go this way. Okay. And yes, you can use the ruler and do all the proper measuring, but nobody had time for that. Okay. Yep. And this is just the base paper, so by any means, it doesn't have to be perfect. Dobra. Nie wiem, czy to powiedziałam po polsku już, czy nie, ale docinam sobie bazę, tak mniej więcej. Ona nie musi być piękna, nie musi być równa, broń Boże. Ona ma nam tylko dać pojęcie, jak te deseczki sobie poukładać do wnętrza, ponieważ chciałabym do nich dołożyć gwoździki z braców, w związku z tym z ćwieków. W związku z czym chciałabym, żeby właśnie były na coś naklejone, żeby mi to szło dość sprawnie. Ok, i tu mam klej, o, nawet mam otwarty, tak, ponieważ kleiliśmy dzisiaj dość sporo, więc cały klej nam zszedł. Ok, gotowe, mogę luknąć, co tam piszecie. Oh God, me and Google. Oh, hello Sam! Coś tam na mnie po drodze. O, Ewcia, wiesz co, zadzwonię do ciebie, albo ty do mnie napisz jutro. Ja ci opowiem, jak to każdy dzień jest poniedziałkiem ostatnio. Od jakiegoś czasu. Okej. Hej, Asia. Cześć, Marta. Szefowa patrzy, trzeba się zachowywać. Hello, Sam. How are you? Yes, don't try Google Translate. Okay. We are fine. Okay, so I'm adding a little bit of glue and parts don't go away. Okay, and now my first plank. And I'm putting it just next to the edge. And a little bit lower. Okay, that is perfect. And now let's add, maybe let's do the thicker one. Okay, one thicker one. The one that will be a little bit thicker, and I need the thinner and similar length. Okay, let's snap off the top. And yes, I have something underneath. I believe that I was testing something, but nothing goes to waste, so we reuse stuff as well. Okay, now with this one, I will just play with the edge of my plank to have it very much imperfect and distressed and a little bit lifted from the background. I add glue only on the middle part, and it's not a mixed media cardstock, so when I will start to paint, I will start to get up, like lift up, and I hope that it will give us a very, very cool look and result. Okay, and the rest of that blank I can cut off, and it's already
with covered with blue. So let's add it here on my side. Okay. Seems good. Słuchajcie, i teraz naklejam sobie te deski, które mam tutaj przygotowane. Tak jak mówiłam, mam różną grubość materiału, na której się znajdują moje deseczki, więc staram się je pasować tak na oko i niektóre daję po całości, a niektóre, tak jak tutaj widzicie, z łączeniem, bo wydaje mi się, że to właśnie będzie fajnie wyglądać. Jako bazy pod pastę użyłam zwykłego, takiego najzwyklejszego kartonu, który kupiłam do kartek, więc nie jest dostosowany do mediowania i trochę liczę na to, że w momencie, w którym zacznę sobie tutaj na niego nakładać moje mediowe produkty, to on mi się zacznie podnosić. Zaczną mi te deski minimalnie wstawać i szczerze mówiąc liczę na to trochę, bo to mi zapewni bardzo, bardzo fajny look. Ok, i może tą. Tak. Smaruję sobie całą deskę klejem i smaruję tylko tą środkową część. Nie doklejam sobie brzegów, żeby właśnie miały szansę się popodnosić trochę. Ok. Hop, hop. Ok. I cały ten nadmiar, który sobie tutaj odcinam, cały ten ekstra, jeżeli jest to krótszy kawałek, to zostawiam. Natomiast jeżeli jest dłuższy, to od razu idzie sobie tutaj do środka, do mojej bazy i na ściankach upewnię się, że na pewno brzegi są dobrze doklejone. Chciałabym je sobie zawinąć. Jeżeli się uda, to było ekstra, żebym nie musiała szlifować właśnie tego, co tutaj docięłam. Ja to docięłam nożykiem, obcięłam te dodatkowe ząbki. Wiecie co, skoro mamy sobie to dociąć, znaczy zawinąć, to podłożę ją troszkę wyżej i owinę dookoła. Ok. Złapię szczypcami, żeby się trzymało. Okay, so to not sand the edges, hashtag lazy, I will just wrap my paper planks around them. Okay, this one can go here. That is rude. Where's that? Is it check if I send it? Will Karen have Karen have some kind of adventure? Karen always have the adventures with the parcels, with the deliveries. Hello, Terry. Oh my God, YouTube is going crazy today. Asha, you know that you like to chit chat in the comments. So if you are looking for the company, I see that on YouTube we have much more people than on Facebook. Oh my God, I believe that I didn't share it on my wall. Oh no, what a mistake. What a mistake. Okay, another blank. Okay, and shorter piece. Okay, so go here. Oh, and here I have stencil that didn't went to the end, so let's cut it off. This one is more or less. It will do. It will do. Okay. So I'm going for a neat but wonky look
Yes, I just invented a new style. Neat, but wonky. Oh, this one is nice and thick. It will go around the edge. That's what she said. Yeah, that will be perfect. Okay. Ooh, and I have those. I still have those cheapwood ones. Yeah. And here, I will need the thicker one. Yes, this one. That will be perfect. Okay. Dobra. I moim stylem na dzisiaj jest dość uporządkowany, ale krzywulec. To znaczy, że przyklejam te deseczki w miarę prosto, ale ponieważ one są jednak, zresztą sami widzieliście, że to wszystko było wycięte na oko, więc one są takie mniej więcej równe. Tu ewidentnie będę potrzebowała coś grubszego, jak mi się wydaje, albo będę miała dużą przerwę. Okej, nie, tu pójdziemy z dużą przerwą i sobie po prostu zupełnie cienkim paskiem. Jeszcze muszę zrobić ścianki. Okej. And let's go with the last one to the edge. Actually, the edge is a little bit closer. Yeah. Yes, yeah. Yep. Okay. And let's cut this one off. And a tiny little plank that will go in that midsection. Here. Yes. No. It's still too thick. Dobra. I z tej samej deski robię sobie taki cieńszy pasek, który mam nadzieję, że uda mi się tutaj upchać w to otwarcie, w tą dziurę, która mi się tutaj zrobiła. Teraz wejdzie. Ok. I ostatni, też taki cienki, żeby tutaj uzupełnić na górze. Ok. I front, znaczy ten główny panel jest zrobiony, ale teraz jest dość wilgotny od kleju, więc go na chwilę sobie odłożę na bok, odetnę cały nadmiar tutaj. Super. I już widać, że karton ewidentnie nie był przygotowany do mix media, bo już zaczął się falować. And you can see that I was right. My cardstock is definitely not mixed media cardstock because it's already a little bit wavy, but that will fit really nice with my neat but wonky style that I planned here. Okay, I will turn on the light. It doesn't want to turn on for some kind of reason. Okay, no, yes. Dobra, więc tak, ten froncik jest gotów. Tak mniej więcej. Ok. Odkładam sobie to na bok i obklejam resztę bazy na szybciocha już. Znaczy na szybciocha. Bez nadmiernego pośpiechu, ale to nam szybciutko pójdzie. Tylko sobie dołożę kleju. Trochę mi zgęstniał, psik wody. I używam kleju tego, co zazwyczaj, czyli kleju do drewna. On się całkiem fajnie się sprawdza przy klejeniu zarówno tekturek, jak i MDF-ów. Dobra, więc tak, teraz tutaj na tej ściance dam pasek, który w sumie nam pójdzie tutaj do brzegu. Ok. Nie chcę, żeby szedł dookoła, bo będzie ciężko zawinąć na brzegu w ten sposób. Będzie mi łatwiej nakleić krótkie i zawinąć w drugą stronę. Zresztą zobaczycie. Ok, so I will fill the gap over here. I don't go all around because in this way, in this side,
I want the planks to go this way. That's a small detail, but I'm a little bit obsessed with the small details. Just a little bit. Okay. Now this one. The glue can go all the way around, all the way. And now let's cut it to fill that gap over here. Okay. And the rest can go on this side. And I eyeball it. If you are very neat crafter, feel free to measure everything. But I'm pretty sure that it will look nice without that extra step of measurements. Just be careful to not have too many bumps from glue, because that will ruin that pretty specific look, because I want to have some gaps between my planks here and there, and the glue will just completely fill them in, and that will not look as good. I tak jak mówiłam, że właśnie przy sklejaniu bazy, żeby uważać na klej, tutaj też trochę uważam, żeby mi się nie zrobiło za dużo glutów, dlatego że te gluty z kleju sprawią, że nie będzie przerw pomiędzy deseczkami. Ja je układam tak, żeby jednak była między nimi taka malutka przerwa, żeby później podkreślić właśnie ten look deskowy. Dobra. Więc tak, wszędzie tam, gdzie mi się nie do końca udało, znaczy musiałam powtórzyć, ponieważ kartka ma długość prawie 30 cm, a snippertowe maski są 15 na 15, no to musiałam maskę powtarzać, przykładać i w niektórych miejscach właśnie albo gdzieś nie dociągnęłam pasty, albo nie powtórzyłam z jakiegoś powodu, więc w tych miejscach odcinam sobie nadmiar, zostawiam malutką przerwę i zawijam papier dookoła. Tutaj mam spinacz, kolejny spinacz. Ok, dobra. I teraz tak, tutaj mam w miarę łatwą przestrzeń, to będzie mniej więcej ta długość, tylko sobie troszeczkę przytniemy, żeby właśnie się zrobiła nam szczelina. And my paper is A4, so it's 30 centimeters, it's 12 inches, and snipper stencils are in the size 6x6. So in some areas I don't have the pattern, or I have a gap because I did stenciling quite fast and not super perfect to add that natural look. So those elements that are not so appealing, I can just cut off. Okay, I need that quite narrow plank to go over there. Okay, again, and I'm holding it. Okay, there is a discussion, but I'm not sure if it's a question for me or you talk between each other. I will check it in a second. Okay, and the last one here. Okay, so here on the outside, I will check the timing in 1 minute. I don't want to stress myself at this stage too much yet.
I'm trying to fit in 1 hour because that seems to be a perfect timing for perfect watch time for you guys. Okay. And now again, one by one, I'm just putting elements here. It can be, it could be cut offs or pieces of the new stripes. I'm pretty sure that I have enough of the planks to make the entire project, cover entire project. I also should have some of them left. Okay, yes, I will be able. I mean, it will be a little bit harder, but it will work. I'm checking, can I bend this one on the small surface? It will be fine. Okay, so glue, maybe extra glue. Maybe a little bit. Oh, that's way too extra. That is way too extra with the glue. So let's just smear it. Let's just smear it and let's add the thicker one. And now the one that I was smearing it with, why not? Okay, and now you will be on my way. I need one thicker one. This one. Yes. Okay. Okay. Dobra, i słuchajcie, tutaj na tej ściance zależy mi na tym, żeby te deski szły tak, jak idą na tle, dlatego nie zawijałam sobie rogów, tylko właśnie dokładam osobno. Zobaczymy, czy mogę obydwie te deseczki ruszyć. Mogę, ale mam tutaj trochę za dużą przerwę. O, ta mi wejdzie idealnie. Okay, I found a perfect fit from that narrow piece from the background. It will be ideal. I know it's a chipboard, but it will bend. I checked. Okay, so again, a little bit of glue. I don't need a lot here because all the planks have glue on them. And glue sat for a while, even on the chipboard, so we will be fine with bending the chipboard around as well, as you can see. Okay. And I have to clip it. And now the last one, and we will clip her as well. Oh, go here. Oh my God, what a stubborn plank. That sounds like a really creative way to offend someone. You stubborn plank. Okay. So I will be left with those edges that I can fix later on. Definitely after live stream, because that will require a little bit of measuring. Te różki tutaj dołożę je po skończonym live'ie, tak mi się wydaje, bo to by wymagało ode mnie odrobiny odmierzania. Ja już się stresuję, że jest mało czasu. Możliwe, że wyjdzie troszkę więcej niż godzina, ale może będzie ok. Dobra, rozwarniam sobie klej. On już jest bardzo gęsty tutaj w tym pojemniku. Naprawdę mi porządnie zgęstniał. Nie chcę teraz iść i szukać nowego, więc tutaj wygrzebiemy sobie to, co zostało. Okay. Okay, it might be that I will go over the hour because definitely will fit in those little bobs later on, and I will paint outside
later on as well. Okay. And now this one, because I like how the sticker ones look, and we can bend them. I already tested. Okay. So here we go. And now here we go with this one. I could do the sides earlier, but somehow I didn't thought about it. I thought that, oh, it will be quick. It will be quick. And it turns that it's not. I remember asking David about it. Okay, I don't realize this was a snippet season session. Oh yes, that is a snippet session, Terry. But wait, what was the question? Is Olga talking to herself? Yes, I am talking to myself. I believe that David is working because it's a weekday. So, you know, in June, we had, we decided, by we, I mean the boss, decided that I can't do Fridays. So we had to switch the day, and we are checking how weekly streams are working during the weekday. Oh, you didn't realize that it's snippet session because somebody didn't put the graphics. Thank you, Terry. Thank you. Oh my God. Okay. Is this one? No, it's Challenge Designer. Okay, new release. It's not new release, but I'm not sure if I have in studio the one without claim about new release. Okay, let's trim off all the excess, especially the chipboard. If you have it laying kind of flat, I can wrap this one around. Oh, look at me not being able to cut straight. Okay, yeah, that part is done. Now we have the inside, and I think that inside will look cool with those little nails from the breads. And I will probably add them after I paint everything. Yeah, that will be a good idea. So I will not glue in my background yet. I will just push it in. It's a little bit too long. Come here, come to Mama. With the palette knife, I can lift it up. See, that's what I get for not using a ruler. Okay, so I will add those accent nails. When everything is nice and dry, I will just take out my inside. That now is fitting much better. So I will just lift it up and connect my planks here and there with those tiny nails. They have a different heads. Some of them are nails, some of them are screws, but they are super tiny, and it will take me forever, so I will not torture you with this one. I just let you know. Słuchajcie, i teraz sobie wypchnęłam tylko to tło. Jak wszystko ładnie wyschnie, to wyciągnę sobie samą główną bazę i dołożę jeszcze gwoździki do moich deseczek, żeby wyglądało jakby wszystko było zbite gwoździkami, czy tam skręcone śrubkami. Mam właśnie pracy z różnymi łebkami, ale z moimi paznokciami i grzybalstwem to zajmie 100 lat. W związku z czym nie będę Was tym torturować, zrobię to poza kadrem, ale od razu Wam daję znać, że właśnie coś takiego zrobimy. Ok, i potrzebuję na początek jakieś w miarę jasne kolory. I tak, moim bazowym kolorem będzie brzoskwinia z Decor Artu. Jest trochę za różowa, ale to nie szkodzi. Ten jest wyschnięty.
tutaj. Ale mam też taki jasny beżo-brąz kadens. Będę sobie mieszać te kolory, ale zależy mi na tym, żeby były dość jasne. Mam też mleczną czekoladę, która jest już troszeczkę ciemniejsza i troszeczkę mniej różowa niż ta brzoskwinia, ale wszystko razem mi fajnie zadziała, na pewno. Okay, so I have 3 different paints, and this one will be very similar to this one. So something beige. Okay, I see it. Like that. Just acrylic matte in the shade ivory. Okay, so 3 colors. Dobra, zmieniam mleczną czekoladę na taki na kolor kości słoniowej, ponieważ ta czekolada jest bardzo podobna do tej farby z Cadence w odcieniu. Taki właśnie jasny, beżowy. I zaczynam sobie malować. Nabrałam dość sporo farby na sam początek, ale wszędzie tam, gdzie jest grubo nałożona, to ją wypracuję, wmasuję dokładnie w ten papier, ponieważ tutaj mam też taką szarą teksturę, więc to bardzo ładnie mi wypije produkt. Staram się nie nakładać za dużo, żeby nie zepsuć sobie tej tekstury, którą tutaj nałożyłam. Ok, teraz drugi kolor. Ten już jest troszkę ciemniejszy. I wcieram je sobie dość intensywnie w mój papier. To wszystko takie jasne, bardziej po brązowej stronie odcienie mają być. Okay, so all my shades are like beigey browns, but quite light in the hue. And I'm just working my product into my paper to make sure that I have a nice coverage. And I allow them to mix. I don't force them. If they don't want to mix, then feel free to not do so. I don't mind a patchiness at this stage. I don't mind it at all. Okay, now here, nice mix of those 2 shades. Okay. Okay, great. Now I'm wiping off the excess of the paint from my brush, but it's still not I don't rinse it. I just wipe off the excess. Then I take my lightest shade and I just add a little bit of the highlight. Okay. Nice, good coverage. Fine. Okay. Now I can rinse my brush, cover the paint, and now I will take my cloth and I will spray it with water to make sure that it's not soaking wet, but it's quite moistured. The best is not to do this technique in the hot summer because the paint will dry really, really fast, quite maybe faster than I would like to, and I will not be able to remove a lot, but I will be able to remove some. Okay. So if the cloth is not super soaking wet, just moistured, it will just pick up the paint from
from the areas that I put my paste in, because the rest was unprimed paper and chipboard, so it took the color really deeply. Słuchajcie, więc tak, biorę sobie szmatkę i ją zwiórzam. Najlepiej jest wykonywać tą technikę może nie w środku upalnego lata, ponieważ farba nam bardzo szybko wysycha, ale tą zwilżoną szmatką przecieram sobie i ona zdejmie kolor, ale tylko z pasty, ponieważ papier był niczym niezabezpieczony, więc momentalnie kolor wsiąkł i zabarwił mi papier, ale przebija mi trochę tej pasty i na razie to wygląda bardzo różowo. Zaraz to poprawimy. That will be easy to Europe. Is Terry coming to Europe? Oh my god, now I'm excited. Okay, now it's time for a darker brown. Let's clean off the part of my palette, because here I have a huge blob that I can use to paint the sides after the live stream. Now I will take something deeper like Earth from Allegra, and I had darker brown, but we used it today, and oh yeah, here it is. Okay, and I have brown that is really dark brown. It's almost done. So let's just dive with the brush to the tube. I hate the fact that those Stamperia tubes are not squeezable, and it's hard to get your paint leftovers. No, I will not cut it. Okay, I will grab gray in this case. So shadow. Are you coming? Yes. That's great. Dobra, więc tak, teraz sobie łapię ciemniejszy brąz i te ciemniejsze brązy już sobie troszeczkę bardziej rozwodnię. W sumie to spoko było to wysuszyć na grzewnicą dla pewności, więc zaraz tak zrobimy. Tylko tutaj sobie wygładzę, żeby mi się nie zrobiły plamy. Okay, I forgot to dry it with heat gun. I mean, it's quite hot, so there is a chance that it will already be partially dry. But before we will go with the darkers, it's good to dry it out real quick. Thank you, darling. Okay, a lot of comments, but it's private conversation. So, yeah. I really dig how it starts to look, and my planks are picking up the edges. The edges are licking up like I predicted they will. And they just have to be quite dry. And to be fair, I would not use heat gun if I would not be live. I would just leave it for dry and do the second part on the next day. Dobra, więc tak, podsuszam sobie, bo powinniśmy to wysuszyć. Ja się po prostu już podekscytowałam tym, że nakładam kolory. Więc musimy mieć dość wyschniętą powierzchnię. Deseczki już mi się zaczęły podnosić, więc dokładnie ten efekt, na który liczyłam, takiej zmoczonej, podniesionej podłogi. Okay.
I teraz nakładam sobie właśnie ciemniejszy brąz. Tutaj sobie zmontuję brązowy z szarym, żeby był taki dużo ciemniejszy kolor. I robię w sumie to samo, tylko dodaję trochę więcej wody, bo ta rozwodniona farba podejdzie mi pod papier, więc podkreśli mi właśnie wszystkie te szczeliny pomiędzy łączeniem moich desek. Podkreśli mi też oczywiście teksturę. Przy okazji sobie mogę już trochę zacząć podcieniowywać, czyli najciemniejsze miejsca będą tutaj w rogach. W ogóle bardzo mi się podoba ten efekt. Będzie super pasował do elementów, które planuję włożyć do ekspozycji. Okay, I need more of that brown. No, it wasn't this brown. Where is that brown? Okay. 50 Shades of Brown. Okay. Oh, the chocolate one. Nice. So when you dilute paint and when it's so fluid, reddish, it will soak in underneath my texture. So exactly what I wanted the paint to do. And again, that a little bit more neutral brown. And again, water. And I let it sit now for a while. If I would let it sit, that light color overnight, the effect will be even better because the paint will just have the time to completely dry. With heat gun, we are not completely drying it. We are drying it to a touch. So when I start to wipe off my layer, it might take off a little bit of that paint as well. Okay, now I don't have to be neat at all. And again, my moisturized cloth, and I'm wiping it again. If you want to remove more paint, you either use more pressure or you make your cloth a little bit more wet. So let's spray it a little bit more. Okay. And using the old towel, again, it's very useful because it will remove more paint. Okay. From the top layer. But I'm trying to achieve that uneven look. So I'm not wiping everything evenly. I leave some areas that are a little bit more stained and dirty. On those areas that you want to clean, if you want to clean it a little bit more, then you take the kitchen sponge with that green part, and that scrubby green part will scrub off that fresh dark paint from your piece. I will not scrub too hard because I like how it looks right now. Okay. And let's fix the boo-boos because I have a couple areas that I missed. Okay. And a little bit gray here, a little bit gray here, a little bit gray here and here. Okay, and it doesn't have to make sense. It's supposed to be random, so it will resemble the natural cigar box look or natural old wood. I don't wipe too hard in the corners. I want my colors to collect over there to have that distressed shaded look, if you will. I słuchajcie, ten ciemny kolor, żeby go zetrzeć, bo powtarzam dokładnie ten sam proces. Jeżeli bym zostawiła jasny kolor do wyschnięcia przez noc, on by porządnie złapał i dobrze się wgryzł, wżarł w papier.
ponieważ farba akrylowa pod nagrzewnicą, ona nam wysycha, ale to nie jest takie pełne wyschnięcie. Nadal jak się uprzemy, to możemy ją bez problemu zetrzeć, nawet taką wyschniętą. Może nie z papieru, ale z powierzchni typu drewno spokojnie można ją zetrzeć troszeczkę bardziej szorstką szmatką. Tutaj z pomocą mi przychodzi też fakt, że używam starego ręczniczka, ponieważ on ma trochę tekstury i zupełnie inaczej usuwa nadmiar farby. Więc pozostawiona przez noc dałaby jeszcze więcej kontrastu i teraz jak nałożyłam sobie moje ciemniejsze kolory, to są 2 odcienie brązu i szary, nie wycieram ich tak kompletnie i staram się nadać taki trochę nierównomierny, poszarpany wygląd mojej wysepce. Ok, już prawie jesteśmy w domu. Wysuszymy. Okay. Wysuszymy i jeszcze tylko jeden krok. I będzie spokój. Nie zmieściłam się w godzinie. Znaczy, może jeszcze się zmieszczę, ale wydaje mi się, że nie. Ale było blisko. I ta technika super wygląda z tym z drewnianą maską, ale tak naprawdę używając różnych kolorów i różnych masek możecie uzyskać też bardzo fajny wygląd na różnych powierzchniach. Można też nie ciąć ten kolor, tylko nakleić w całości i potem właśnie pomalować, poprzecierać. Tutaj bardzo dużo korzystamy z faktu, że część papieru była w ogóle niczym nie pokryta, więc ten kolor tam złapie bardzo, bardzo intensywnie. Mówiłam też, że jeżeli gdzieś Wam się nie wyciera do końca, to kuchenna gąbeczka z tym takim szorstkim zmywaczkiem pod spodem bardzo fajnie się sprawdzi, ponieważ ta szorstka część właśnie usunie nam kolor tylko z tych części, na których jest pasta. Okay. I teraz ponownie wysuszę sobie tutaj na amen. Najbardziej jak się da. I mamy 2 opcje. Albo pędzlowanie sucho, albo taka, którą ja wybiorę elementy ręką, będzie papier ściepny. Wygląd będzie bardzo, bardzo podobny, bo jeżeli wiecie, że w kremowej pasty w kolorze jasnego drewna, to będzie to bardzo podobny wygląd do właśnie wypędzlowania na sucho. Słuchajcie, nożyczki. Tu, ponieważ zapomniałam kupić papier ścielany, jest tam tylko tarcze od przycierki. One jest strasznie sztywne i nie wejdzie w jej drogi. Okay, so now the last step. You can go with dry brush or with the sandpaper. I, of course, cannot find my sandpaper, so I'm using the hard, the base is very hard because it's the ring that you put on electric sander. And we just sand off the top layer. No, I'm sandpaper. So, yay. I found it. Go away. Okay. Much better. Because sandpaper I can bend, so it will go to all the little notches. Okay. And don't be too rough with it unless you really want to. I just want to reveal a little bit of that pattern from underneath.
we are just scrubbing off the layer of paint basically from the paste and trying not to press too hard, to not go to the paper layer as well. And I'm just wanting to reveal some of the wood texture, and that's how it looks with the sandpaper only. But if you are extra, you all know that I am. Definitely, I am extra. I need a brush for dry brushing. I like the big and fluffy one. Okay, and a little bit of paint here. So it goes on my brush. The axis goes on the paper because I want to have just a smidgen of the light beige color. And I will just go and brush it a little bit. I took off too much, or it's too hot and it's drying too fast. This way or another again. And it would look very cool if you would combine cool and warm colors. I went definitely with a little bit warmer palette, but it looks fab when you combine both color temperatures in the projects like that. It will look more natural. Okay. Don't overdo it. We just want to have a little bit. Yeah, I like it. Okay, yeah, and that's it. Dobra, więc tak, przecieramy sobie papierkiem i ponieważ ja bardzo lubię ten ostateczny wygląd przecierania suchym pędzlem, to jeszcze przecieram sobie odrobinką farby na suchym pędzlu, tak żeby podkreślić słoje w mojej pracy. Okay. I wygląda to tak. Nie jestem pewna, czy powiedziałam to po polsku, czy po angielsku. Jeżeli się powtórzę, to wybaczcie. Zazwyczaj jak mam kogoś w studiu, to mi powie, że już to mówiłam. Ta technika świetnie zadziała też z innymi wzorami masek i z różnymi kolorami farb. Do takiego naturalnego wyglądu drewna polecałabym wybranie części kolorów ciepłych, części zimnych. To daje nam bardziej naturalny efekt. I teraz wygląda naprawdę super. Można sobie jeszcze wywoskować jakimś woskiem antycznym i z tymi gwoździkami będzie wyglądać jeszcze lepiej. Poczekajcie, wyciągnę sobie to tło, bo ono jest niewklejone nadal. Ok. I pokażę Wam, jak będzie wyglądać z brytami. W międzyczasie ostatnie czerwcowe spotkanie jest za tydzień o godzinie 9 wieczorem. Nie jestem pewna, czy będą spotkania w lipcu. Jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy, czy nie będzie w wyniku wakacji. Na pewno w okresie wakacyjnym nie będzie live'ów co tydzień, a od nowego roku szkolnego to już zobaczymy, jak pójdzie. Nie jestem pewna, czy właśnie w wakacje będziemy na żywo, czy nie. Znaczy na pewno jakieś sporadyczne spotkania będą, bo na pewno będę chciała Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy, które przyszły do mnie ostatnio, w ostatniej paczce z nowościami, a których jeszcze nie miałam szansy Wam pokazać, ale takich regularnych spotkań, no nie wiem, pomyślimy, zobaczymy, zadecydujemy. W każdym bądź razie za tydzień się widzimy o 9 wieczorem i przez całe wakacje pewnie będziemy zbierać feedback odnośnie live'ów, czy Wam się podobają, czy nie, czy jeżeli tak, to jakie. Więc zapraszam wszystkich do udzielania się w tym celu. Wydaje mi się, że zrobimy jakąś ankietę na grupie, czy tam na stronie. Nie wiem, czy da się zrobić ankietę na stronie.
Ale w każdym razie pokażę Wam jeszcze, jak będzie wyglądać właśnie z gwoździkami, bo one też tutaj nam trochę dodadzą. I takie jak przy rdzawej skrzynce, która w ogóle teraz jest moim trzymakiem na koronki. Teraz Wam pokażę, bo wyszła naprawdę fajnie. To jest moja skrzyneczka zardzewiała. Można sobie też właśnie dołożyć plamki rdzy wokół tych świeczków, co im jeszcze doda fajnego wyglądu. I tak wygląda tekstura z tymi elementami dodanymi. Mam gdzieś jeszcze mniejsze, takie, żeby mi w skali lepiej pasowały, ale już wygląda całkiem spoko. Okay, and I added 2 of the breads because I wanted to show how I intended piece to look. So all the areas that we have ends of the boards, I want to add those little breads. I have smaller ones that also have that nail indentation in them, and I think that will look super, super cute. And that will be my mushroom holder. Do I have any painted mushrooms? Yeah. Yeah. Okay, let's try it. So here I have one of the mushrooms and one of the bushes. And so yeah, just on my hand. Yeah. So I was thinking about a little areas in the piece, some for me, some for Eric, and I think it will look super cute as the expositor for them. Maybe a little plaque with that big number, and I think that will look super cool. Dobra, i słuchajcie, tutaj są, mówiłam Wam zresztą chyba na początku spotkania, razem z Erykiem w sobotę byliśmy na warsztacie grzybkowym i Eryk zrobił całą masę grzybów, ja też mam całkiem sporo, więc ta skrzyneczka ma być właśnie ekspozytorem na te malutkie kompozycje naturalne i wydaje mi się, że właśnie tutaj dołożę jakiś kawałek albo plasterek drewna, albo też jakąś snipkową teksturkę, która mi będzie ładnie wystrzeliwać i będą takie strefy ekspozycyjne. Oczywiście zrobię też z zewnątrz, co będzie wisiało. Ok, więc to jest moja skrzyneczka. Zrobię zdjęcia ze wszystkimi gwoździkami. Chyba jeszcze nie zrobiłam zdjęć kartek. No oczywiście, że nie. Więc one się ukażą w przyszłym tygodniu. To na dzisiaj będzie wszystko, chyba że macie jakieś pytania. To jest dobry moment na pytania i odpowiedzi. Okay, so I did a short demo how it will look with the little clusters of natural compositions inside, and I think it will be so cute on my wall. And I can work on that with Eric because he's currently very excited about making small compositions with his own mushrooms. So yeah, that is it for today, and we see each other next week at 9 p.m. I think that during holiday we will have during summer holidays we will have a little break. I'm not sure. I'm pretty sure that we will not go live every week. For sure, there will be something going on. But let us know, how did you like the Tuesday evenings as crafty sessions? Because you know, at the new school year, I plan to come back with them. I still don't know if they will be short bi-weekly or longer sessions, but more space and time. Definitely, we will do some lives about new products, new releases, and some creative ideas how to use them. So we'll see. I have a whole bin. I'm making them for days now. They are very addictive. Projekt jak zwykle świetny. Dziękuję. I need to make more mushies. Yes, definitely you have to. Super wygląda skrzynka. Dzięki. What's a mushie? Mushroom. Tiny mushroom. Tiny mushrooms. Okay. Thank you so much and see you next week. Dziękuję Wam bardzo.
i do zobaczenia za tydzień. Chyba, że tak jak mówiłam, macie jakieś pytania. Właśnie poszukuję mojej końcóweczki. Dobra, już widzę moją animację końcową. Dziękuję Wam bardzo i za tydzień widzimy się o 9:00. Pa!